Masakra w Miechowicach była najbardziej krwawym epizodem całej górnośląskiej tragedii. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku mojego autorskiego kanału Łukasz Kazek History Story. Tak jak Wam zapowiedzieliśmy, podróżujemy po Polsce, mimo że jest nawet czasami i minus 11 w dzień. Ale dzięki Waszemu wsparciu dostajemy powera i przygotowujemy Wam kolejne opowieści z przeszłości, z trudnej przeszłości XX wieku. Słuchajcie, od teraz możecie nas wspierać przez kanał YouTube. Pod każdym naszym odcinkiem znajduje się przycisk Wesprzyj. Wystarczy w niego kliknąć, wybrać sobie odpowiedni próg wsparcia z przypisanymi do niego bonusami, jak podcasty, jak reportaże, tajna grupa na Facebooku, gdzie umieszczamy właśnie różnego rodzaju zdjęcia z naszych odkryć, a także pokazujemy kulisy tworzenia programu History Story. Zapraszam, działajcie, a ja już wchodzę do opowieści z przeszłości. Dokładnie 79 lat temu, między 25 a 27 stycznia 1945 roku, w Miechowicach koło Bytomia, dzisiaj Miechowice są dzielnicą miasta Bytom, doszło do najbardziej krwawej zbrodni, jaką dokonała właśnie tutaj, wchodząc na te tereny, Armia Czerwona. Otóż w ciągu tych niecałych 2 dni zamordowano tutaj 388 Polaków i Niemców. Proszę pamiętać, że czerwonoarmiści, którzy wkraczali na teren Górnego Śląska, nie rozróżniali Ślązaka, który czuł się Polakiem, od Niemca. Stalin wydał rozkazy swoim dowódcom, aby hamować zalejce żołnierzy Armii Czerwonej, jeżeli chodzi właśnie o grabieże, o hańbienie kobiet i o różnego rodzaju ekscesy na terenach, które są polskie. Kiedy ta Armia Czerwona wchodziła na tereny polskie, ale kiedy wchodziła na tereny Niemiec, powiedział, że mają wolną rękę. Dlatego tutaj doszło do takich tragedii. Ale przyczyną całego tego ekscesu bestialstwa nie było tylko to, że weszli na tereny Niemiec. Było zastrzelenie majora Armii Czerwonej przez jakiegoś fanatyka z Hitlerjugend. Polskie śledztwo IPN nie potwierdziło takiego zdarzenia, ale w tamtym czasie świadkowie, którzy przeżyli tą miechowicką masakrę, opowiadali, że to był pretekst, że wtedy Rosjanie dostali strzału i zaczęło się barbarzyństwo. Polak Wincenty Bober wychodzi z mieszkania na ulicę. Nowa rzeczywistość. Niemcy uciekają. Wchodzą oddziały Armii Czerwonej. Chce zobaczyć, co się dzieje. Od razu na miejscu zostaje z pepeszy rozstrzelany. Sowieci biegają i wyciągają ludzi, którzy chowają się w piwnicach, no bo boją się nalotu, słyszą odgłosy, wybuchy, strzelaninę. Chowają się w piwnicach. Wyciągają ich i rozstrzeliwują w bramach albo rzucają granaty. Wincenty drzezga. Zostaje zastrzelony, a jego syn Herbert również, ale udaje mu się wyrwać w sensie takim, że ojciec zabity, a on postrzelony czołga się po schodach do swojego mieszkania. Matka z rozpaczy, nie ma lekarzy, wszędzie szaleje wojna, wzywa do umierającego syna Herberta księdza z pobliskiej parafii, księdza Frędzla. Ten udziela mu ostatniego namaszczenia i z kanającym Herbertem zostaje do rana 26 stycznia. Wtedy jeszcze raz wracają żołnierze Armii Czerwonej i wybijają kolbami drzwi od mieszkań. Spotykają duchownego. Dostają szału.
wyciągają go na zewnątrz, kopią, zrywają mu torebkę, w której nosi hostię właśnie dla chorych, dla konających. Prowadzą go do dowództwa Armii Czerwonej. Tam dowództwo stwierdza, że to dywersant, jest torturowany, bity, a potem, uwaga, przyprowadzony koło stodoły, przystawiony pistolet do oka i pada strzał. I tak zabijają duchownego. Kiedy siostra jego ma możliwość rozpoznania zwłok, poznaje tylko i wyłącznie po koloratce. Ciało było tak zmasakrowane. Ręce miał związane drutem kolczastym, połamane nogi, a potem jeszcze przestrzelone obojczyki. Jest pochowany na pobliskim cmentarzu. Major sowiecki, zastrzelony przez fanatyka z Hitlerjugend, tak twierdzili Rosjanie, leży na chodniku z przeszczeloną piersią. Sowieci wyciągają z mieszkania Franciszka Wyrężniaka i każą mu natychmiast załatwić trumnę dla ich komandira. Jest tylko jeden zakład pogrzebowy. Idzie. Niosą z innymi mieszkańcami trumnę. Sowieci nakazują majora włożyć do trumny, ma mieć pochówek godny, a Germańcy mają go zakopać. Gdzie, pytają? Tu! Tu pieskownica dla dzieci. Macie zakopać. Wykopują grób. Jest zima. Zakopują majora w trumnie. Sowieci salwą w górę oddają mu cześć. Tych, którzy nieśli trumnę, zabierają pod las, ustawiają i rozstrzeliwują. Ukrainiec, robotnik przymusowy z Ukrainy, na wieść, że Armia Czerwona weszła do Miechowic, wybiegł z mieszkania przywitać czerwonoarmistów. Na wstępie od razu dostał kulę w łeb. Taki był szał. Szał zabijania za zabitego wcześniej przez wyrostkaz Hitlerjugend majora. Taki był pretekst. I tak Sowieci mówili, i tak zeznawali świadkowie. Żołnierze Armii Czerwonej rzucają do mieszkań granaty, ale szczególnie polują na inwalidów. Dlaczego? Wyłapują ludzi, którzy nie mają kończyn, którzy mają zdeformowane twarze, ci, którzy są na wózkach, wszystkich tych, którzy są niepełnosprawni. Dlaczego w szczególności zabijają ich? Dlatego, że żołnierz sowiecki myśli, jego komandyr również, że to inwalidztwo ci ludzie odnieśli na froncie wschodnim, bijąc się w Armią Czerwoną. Ludzie, Sowieci nie mają pojęcia, że są na terenie, gdzie są kopalnie, gdzie jest przemysł. I ci ludzie są ofiarami wypadków. Jeszcze przed tym, jak Związek Radziecki zaczął toczyć wojnę z Niemcami. Ale oni myślą, że to są spod Stalingradu, spod Woronerza, spod Smoleńska, spod Moskwy i należy ich zabić. Skoro wtedy im się udało uniknąć śmierci na froncie wschodnim, to teraz oni tu przyszli i wymierzają im sprawiedliwość. I zabijają tych na wózkach, tych bez rąk, bez nóg, tych, którzy mają jakiekolwiek właśnie deformacje na skutek wypadków, które ponieśli pracując tutaj w kopalniach. Do ofiar masakry w Miechowicach należy również doliczyć ludzi, którzy ze sobą skończyli. W obłędzie, w utracie jakiejkolwiek nadziei i w tym, co się stało, co dotknęło ich i ich rodziny, stracili zmysły i nie widzieli innego wyjścia, jak natychmiast skończyć ze sobą. Na przykład taki Józef Siotor, który miał 2 synów, Wilhelma i Andrzeja. Obydwu synów Sowieci wyciągnęli z mieszkania. Zatargali do bramy, pobili, a potem rozstrzelali. I mało tego, jeszcze kolbami bili w ich głowy. Jak ojciec zobaczył ciała tych 2 synów, od razu oszalał na miejscu i na takim strychu, jak ja tutaj jestem, zakończył swoje życie.
jest jeszcze jeden zapis w relacjach Instytutu Pamięci Narodowej z miechowickiej masakry. Wilhelm Fabry, górnik z Westfalii, przyjechał tutaj, właśnie na Górny Śląsk, aby pracować w kopalniach. Sowieci weszli z impetem. Nagle kopalnie cały czas i fabryki działały. Przerwał pracę i przybiegł zobaczyć, co dzieje się w jego domu. Jego żona była w zaawansowanej ciąży. Została kilkakrotnie zhańbiona przez azjatyckich żołnierzy Armii Czerwonej. Kiedy to zobaczył, Fabry usiadł i się załamał. Myślę, że wtedy zwariował. Wyciągnął pistolet i zastrzelił tą właśnie żonę, która leżała w łożu w agonii po tym, co ją spotkało. Zawołał do siebie swoją 4-letnią córkę i drugą 6-letnią dziewczynkę. Obydwie były jego córkami. I obydwie zastrzelił. A potem przyszedł na taki strych jak tutaj i również przyłożył pistolet do głowy i odebrał sobie życie. To takie ofiary również należy wliczyć w to, co działo się tutaj między 25 a 27 stycznia 1945 roku. Masakra w Miechowicach była najbardziej krwawym epizodem całej górnośląskiej tragedii. Na początku lutego sytuacja się troszeczkę ustabilizowała, co spowodowało, że mieszkańcy przestali się bać. Zaczęli wychodzić ze swoich kryjówek, jak i również ze swoich domów, mieszkań, piwnic czy strychów. I co? Zaczęto zbierać ofiary, ciała. Przecież należał im się święty pochówek. Z bram porozbijane, zmasakrowane zwłoki, z lasów, z mieszkań, z piwnic rozerwane granatem. Zaczęto zbierać je na sanie i na wóz drabiniasty. Nie było przecież ani konia, ani samochodów, ani woła. Ludzie ciągnęli, ci, którzy przeżyli ten wóz i te sanie. Ciała układano piętrowo. Większość z nich nie miała nawet obuwia. Sowieci ukradli buty. Należy dodać, że minęło kilka dni, a były siarczyste mrozy. Ciała były przymarznięte do ziemi. Musieli rozkuwać, aby zwłoki można było oderwać od podłoża. Tragedia śląska przez wiele, wiele lat była białą plamą w historii wejścia Rosjan na ten teren. A masakra w Miechowicach zapisała się jako jedna z największych zbrodni, którą popełnili żołnierze Armii Czerwonej, zdobywając Górny Śląsk w styczniu 1945 roku. Ogromnie wam dziękuję, że jesteście z nami. Bardzo mocno dziękuję za każdą subskrypcję i dobre słowo, jakie piszecie w komentarzach. Pamiętajcie, jeżeli chcecie mieć dostęp do ekskluzywnych treści, jak podcasty, reportaże, czy też również nasza tajna grupa na Facebooku, Loża Mecenasów kanału Historystory, wejdźcie w przycisk Wesprzyj, który znajduje się pod każdym odcinkiem, wybierzcie dla was odpowiedni próg wsparcia i zgarniajcie bonusy, które dla was tam przygotowaliśmy. Do zobaczenia w każdy wtorek o godzinie 20.